Czy da się zbudować firmę odporną na kryzys? Lepiej gonić mityczne jednorożce, czy spojrzeć pod nogi na przemykające insekty? W tym odcinku o tym, czego przedsiębiorcy mogą nauczyć się od karaluchów. II wojnę światową symbolicznie zakończyły bombardowania Hiroshimy oraz Nagasaki. Amerykańskie bomby zmiotły z powierzchni ziemi praktycznie wszystkie żywe istoty w okolicy. Prawie wszystkie. Przeżyły karaluchy, które na dodatek przystosowały się do panujących warunków i rozpoczęły zajmowanie nowych terytoriów. I gdyby to był film przyrodniczy, z pewnością teraz byśmy analizowali ten fenomen. Obiecałem jednak, że będzie o biznesie, a nie o owadach. Więc gdyby tak przestać patrzeć na karaluchy z obrzydzeniem i spróbować znaleźć w nich biznesowe inspiracje? Tak, wiem, jednorożce są fajniejsze. Pobudzają wyobraźnię, a ich wyceny zmierzają do księżyca. Zresztą więcej o nich znajdziecie w filmie dotyczącym fenomenu estońskich unicornów, który nagrałem w Estonii jakiś czas temu i który znajduje się na moim kanale. Co jednak stanie się z tymi pięknymi stworzeniami, gdy inwestorzy zakręcą kurek z pieniędzmi? Dodatkowo dla wszystkich ekonomistów oczywistym jest, że właśnie płyniemy z pierwszą falą globalnego kryzysu. Może więc zamiast gonić magiczne jednorożce, warto pomyśleć o budowaniu firmy startupu odpornego na kryzys. Jak? Magicznej recepty na sukces oczywiście nie ma, gdyż to Wy sami, prowadząc swój biznes, doskonale wiecie, jak powinien on działać. Jest jednak kilka uniwersalnych wskazówek, które warto wziąć pod uwagę przy budowie firmy odpornej na kryzys. Firmy karaluchy w odróżnieniu od jednorożców charakteryzują się nastawieniem na przynoszenie zysków swoim założycielom i prowadzeniem biznesu tu i teraz. Brzmi interesująco? Jak więc stać się karaluchem w przykładowych 7 krokach? Po pierwsze, zacznij zarabiać. Od pierwszego dnia firma karaluch powinna być skupiona na generowaniu przychodów. Najlepszymi środkami na rozwój firmy nie są pieniądze od inwestorów, pożyczki, granty czy dotacje. Najważniejszymi środkami są te, które pochodzą od Waszych klientów. Oferujcie więc usługi, towary, za które ktoś będzie w stanie zapłacić. Im wcześniej nastąpi zderzenie Waszego produktu z rynkiem, tym wcześniej będziecie mogli go ulepszyć i dostosować do oczekiwań odbiorców. Jasne. W przypadku, gdy Wasz biznes będzie kapitałochłonny i będzie potrzebował na początku inwestycji, rolą karalucha jest jak najszybsze doprowadzenie do uzyskania rentowności i uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł finansowania. Jeżeli już jesteśmy przy rentowności, to drugie przykazanie karalucha brzmi: kontroluj wydatki. Na piękne biura, gromadę pracowników przyjdzie jeszcze czas. Rozwój Waszej firmy powinien być zrównoważony, a Wy, nawet obudzeni w środku nocy, powinniście doskonale znać sytuację finansową biznesu. Przecież żyjemy w XXI wieku. Nie potrzebujecie własnej przestrzeni biurowej, jeżeli możecie wybrać elastyczną. Nie musicie kupować drogich systemów CRM-owych czy księgowych, jeżeli dostępne są takie w modelu subskrypcyjnym. Freelancerów z całego świata gotowych pracować przy Waszym projekcie możecie znaleźć bez granic w internecie. A posiadanie drogiego samochodu już dawno przestało być synonimem sukcesu. Trzecie przykazanie karalucha brzmi: optymalizuj koszty zatrudnienia. Nie wiem jak Was, ale mnie za każdym razem, gdy słyszę określenie umowy śmieciowe, przechodzą ciarki. Wprowadzenie tej definicji do powszechnego obiegu jest największym osiągnięciem związków zawodowych w XXI wieku. Małych, startujących firm, które chcą być elastyczne, nie stać na przerost kosztów zatrudnienia. Z drugiej strony, dla wielu młodych pracowników wchodzących na rynek, wielkie korporacje przestały być atrakcyjne. I tu jest właśnie miejsce dla Waszych karaluchów, bo pracownicy chcą pracować w fajnym środowisku i uczestniczyć w ciekawych projektach. To przy zbliżonych warunkach finansowych pozwoli Wam pokonać konkurencję. Po czwarte, lepsza oferta pozwala Wam przetrwać. Jako karaluch musisz nieustannie dopasowywać się do trendów rynkowych w Twojej branży. Oznacza to, że oferowane przez Wasze firmy produkty czy usługi muszą nieustannie ewoluować w poszukiwaniu złotej drogi. Jesteście małą firmą, w związku z tym zmiany muszą być dynamiczne. Karaluch potrafi się dopasować do otoczenia, aby przetrwać i właśnie na ulepszanie produktów powinniście wydawać najwięcej swoich funduszy. Róbcie to inaczej niż jednorożce, które wraz ze wzrostem ilości klientów największy nacisk kładą na pozyskiwanie nowych funduszy, zapominając o nieustannym ulepszaniu swojej oferty. Po piąte,
Czas jest droższy od pieniędzy. Dla startupu Karalucha najważniejszym jest, aby przetrwać i zarabiać wystarczająco, aby spinać koszty oraz generować dochody dla właścicieli. Nie należy zakładać, że Wasza firma w ciągu najbliższych 3 lat przeżyje eksplozję rozwoju. Ważniejszym jest zbudowanie biznesu, który będzie rozwijał się przez najbliższe 10, 50, a nawet 100 lat. To wymaga dużo pokory i nauki. I to właśnie codzienna analiza i nauka Waszego biznesu powinna być dla Was priorytetem. Po szóste, zacznij sprzedawać. Jako założyciele firmy, nawet jeżeli jesteście świetnymi programistami, księgowymi, inżynierami, musicie wyjść ze swojej strefy komfortu i zacząć sprzedawać. Sprzedawać swoje produkty, pomysły, czy też wizję rozwoju Waszego Karalucha. Celem każdego przedsiębiorcy jest zbudowanie czegoś, co będą chciały nabyć miliony. Ale aby to osiągnąć, musicie przekonać ich do tego, aby zaczęli płacić za Wasz produkt czy usługę. Jeżeli sami ich do tego nie przekonacie, Wasze rozwiązanie najzwyczajniej się nie przyjmie. Po siódme, to karaluchy opanowują świat. Skoro żyjemy w globalnej wiosce, to Wy również powinniście myśleć globalnie, a nie lokalnie. Trudne? Skomplikowane? Nie dla Was? Czy aby na pewno? Jeżeli więc włoski rolnik może sprzedawać ser, który trafia do Waszej lodówki, jeżeli skandynawski stolarz przygotował krzesła, na których siadacie, a kosmetyki, których używacie, pochodzą z manufaktury we Francji, to znaczy, że się da. I nie trzeba być firmą technologiczną z gigantycznym budżetem, aby działać nie tylko na rynku lokalnym, ale także na tych globalnych. Niestety określenie firmy Karaluch nie jest wymyślonym przeze mnie. Natknąłem się na nie przez przypadek, czytając artykuł z 2017 roku opublikowany w The Economic Times. Sam artykuł nie podbił chyba świata, ale po jego lekturze pomyślałem: hej, to jest sposób, w jaki budowałem wszystkie swoje firmy. Zauważyłem też, że ta ścieżka rozwoju znacząco zwiększała prawdopodobieństwo sukcesu u moich klientów. Postanowiłem więc zgłębić filozofię działania firm Karaluchów, a ten odcinek jest pierwszym z serii. Mam nadzieję, że znajdziecie w nim trochę inspiracji także dla Waszego biznesu. Zachęcam Was też do obserwowania moich profili na Instagramie, Facebooku czy TikToku, bo to właśnie tam będę wrzucał nowe, ciekawe pomysły ze świata Karaluchów. Przy okazji, koniecznie zostawcie też lajka pod tym filmem.